Witam na kanale. Dzisiaj cofamy się do 2021 roku. Zestaw, który wywołał wtedy w internecie niemałą wojnę. LEGO 75312, czyli Boba Fett Starship. Dlaczego wojna? Bo nazwa, bo nie Slave One. Bo internet musi się czasem pokłócić o coś poważnego, jak taki statek. I powiem wam szczerze, ja chcę się dzisiaj po prostu dobrze bawić i sprawdzać, czy po kilku latach to wciąż fajny zestaw. Vader już mnie podgryza, więc będzie ciekawie. Statek kosmiczny. To wygląda jak kosmiczny termos. Jak widzicie, Vader jak zwykle w świetnym humorze. No to lecimy. Na początek mamy Bobę Fetta. Klasykę, która mimo lat nadal wygląda świetnie. Fajne nadruki, plecak rakietowy i solidny hełm. Tutaj się nic nie zestarzało. Broń, która wygląda jak zrobiona z resztek, ale pasuje do jego stylu. Byle tylko działało i wybuchało. To jest jedna z tych figurek, którą można pokazać każdemu i każdy powie: okej, to jest Boba Fett. Tutaj mamy figurkę Mando. Naprawdę całkiem ładną. Bardzo fajne nadruki, dobrze dobrane kolorki. Wszystko jest schludne i dopracowane. Pelerynka oczywiście dodaje charakteru, a włócznia jest fajnym dodatkiem. Jedyne czego brakuje, no to Grogu. Wtedy byłoby już kompletnie. Ale i tak solidna robota. Grogu to by się zgubił w pierwszej dziurze między klockami. Dobry ruch Lego. No i proszę, oto nasze pole bitwy, znaczy się roboczy stół. Tyle kolorów, że wygląda jakby Boba Fett wrzucił granat do sklepu Lego. Startujemy od fundamentu, jak zawsze. Trochę małych elementów, trochę płytek, trochę frustracji. I te momenty, kiedy nie wiesz, czy to ma być przód, tył, a może jednak góra albo dół. Ale powoli zaczyna to przypominać coś sensownego. Widać, że projektanci dobrze to przemyśleli. Wszystko siedzi jak trzeba i nic się nie ugina. Choć na tym etapie jeszcze trudno uwierzyć, że to będzie latająca maszyna. Póki co to wygląda jak futurystyczny model deski klozetowej. Solidny. To się rozpadnie szybciej niż twoja dieta po nowym roku. Chyba twoja, jak na razie jeszcze nic się nie rozpadło. Złożysz, a potem i tak będzie stało i zbierało kurz. Jak 90% twojego imperium. No ale wracając. Teraz bierzemy się za tył, czyli silniki i dysze. Z każdym elementem zaczyna to nabierać charakteru. Te pomarańczowe dysze wyglądają jak coś, co naprawdę mogłoby odpalić, gdyby tylko dodać baterię. Fajnie widać, że Lego potrafi zrobić coś z niczego, kilka klocków i czujesz klimat tego statku kosmicznego. I co najważniejsze, wszystko naprawdę się trzyma. Solidna konstrukcja. Aż Vader byłby dumny. No może przez pół sekundy. Tu mamy trochę klocków technik, czyli czegoś, za czym nie przepadam, ale niestety bez nich często modele nie mogą mieć ruchomych elementów. Bo z nimi jest tak, że wystarczy jeden źle włożony pin i już wszystko możesz rozebrać i zaczynać od początku. W tym wypadku będą one potrzebne do zrobienia uchwytu, ale o tym może później. No i teraz zaczyna się to, co w Lego lubię najbardziej, czyli te etapy, gdzie wszystko wygląda chaotycznie, ale nagle pyk i zaczyna przypominać coś sensownego. Każda kolejna warstwa dodaje trochę charakteru, trochę koloru, no i trochę nerwów. Bo zawsze znajdzie się klocek, którego szukasz przez 3 minuty, a potem okazuje się, że był w twojej ręce. To moment, gdzie naprawdę widać, że projekt jest naprawdę przemyślany, bo każdy moduł ładnie do siebie pasuje, a całość naprawdę powoli nabiera kształtu. No i zaczynamy od ogona. Dużo szarych części, kilka dziwnych kształtów i ten moment zadumy, czy na pewno wszystko dobrze połączyłem. Ale powoli to nabiera sensu, wygląda coraz bardziej jak coś, co naprawdę mogłoby latać. Albo prasować, bo wygląda trochę jak kosmiczne żelazko. Okej, ogon gotowy, czas na wykończenie. Tu już pojawiają się te charakterystyczne barwy Boby. Trochę czerwonego, trochę zieleni, czyli elegancko i z pazurem. Fajnie, bo widać, że całość się zamyka, nic nie odpada, klik, klik i gotowe. No i kabina. Krótki moment, ale satysfakcjonujący. W końcu to tutaj siedzi sam Boba Fett, więc trzeba to złożyć z szacunkiem. Szybko osłona, zawias, wszystko siadło jak należy i nagle cały statek zaczyna wyglądać groźnie. Nawet jeszcze bez Boby w środku. No i na koniec te panele boczne. No i oczywiście legendarne, ruchome skrzydła. Skrzydła się ruszają. Wow. Co następne? Klocki, które się łączą? No na półce fajnie wygląda. To jest po prostu taka mniejsza wersja. Czyli wersja dla ubogich. Idealna dla ciebie. A w pośredniaku byłeś? No ale dobra, statek gotowy. Więc teraz czas na ten wspaniały wózek transportowy. Bo wiecie, Boba Fett to twardziel, łowca nagród i postrach galaktyki. Ale najwyraźniej potrzebuje małego wózka, żeby postawić swój statek w garażu. Buduje się to generalnie szybko. Kilka płytek, parę uchwytów i już.
Właściwie to przypomina bardziej wózek do mebli niż sprzęt do przewożenia statku kosmicznego. No ale niech będzie. Nie wiem, kto to projektował, ale wygląda jak prowizorka po 3 kawach. No i teraz najciekawszy moment. Stawiamy statek na tym cudzie techniki. Trzeba delikatnie, z wyczuciem, jakbyś odkładał jajko Fabergé. I niech cię ręka boska broni. Nie dotykaj. No dobra, stoi. I oto jest Boba Fett Starship, czyli statek, który wygląda jakby ktoś próbował zaparkować żelazko w pionie. I mu się to udało. Zestaw ma niespełna 600 elementów, a LEGO wypuściło go w 2021 roku jako wersję dla każdego. Nie tylko dla kolekcjonerów z grubym portfelem jak zbroja Boby. Skrzydła są rzeczywiście ruchome, więc można je ustawiać tak jak w filmie. A konstrukcja jest zaskakująco solidna. Serio, nie trzeszczy przy każdym dotknięciu, co jak na tę skalę to sukces. Ciekawostka. Ma nawet mały uchwyt z tyłu, żeby łatwiej można go było trzymać podczas lotów próbnych. Idealne rozwiązanie, jeżeli ktoś chce zrobić piu-piu w salonie. No i jest ten transporter, który ma udawać podstawkę. Działa, stoi, trzyma, dopóki na niego zbyt surowo nie spojrzysz. Taki legowy żarcik. No może w kolejnych odcinkach spróbujemy zrobić coś lepszego. Solidniejszą podstawkę, która nie wygląda jak wózek z warsztatu. A sam statek? Mały, zgrabny, klimatyczny. Idealny na półkę. Do zabawy albo po prostu, żeby Vader miał powód do zazdrości. Podsumowując, 75312 to zestaw, który uważam, że po latach wciąż ma sens. Może nie jest to gigant, ale za to fajny dodatek do kolekcji. Figurki są mocne, budowa przyjemna, a efekt końcowy jest naprawdę spoko. Minusy? Chyba tylko ten rozmiar. No i może nie każdemu podobać się cena na rynku wtórnym. Ale to już jest kwestia indywidualna. Jeżeli chcesz mieć kawałek świata Mandalorian i Boba Fetta na półce, to naprawdę dobry wybór. Po prostu płacisz mniej i dostajesz mniej. Wielka filozofia. I to by było na tyle. Recenzja LEGO 75312 po latach. Mam nadzieję, że się podobało. Daj znać w komentarzach, czy masz już ten zestaw i co o nim sądzisz. I oczywiście zasubskrybuj, żeby nie przegapić moich kolejnych filmów. Vader, powiedz coś miłego na koniec. Subskrybuj, bo jak nie, to przyjdę i poproszę o cukier. I już nigdy nie wyjdę. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dzięki za oglądanie i do następnego.